komentarzach często prosicie nas, żebyśmy pokazywali Wam więcej samochodów popularnych, a my oczywiście wsłuchujemy się w Wasze prośby, więc dzisiaj samochód marki, dla której Polska była drugim rynkiem zbytu w Europie w całym 2024 roku. Przed Państwem Maybach S680. Tak długi, że nie zamyka mi się garaż, jak tu zaparkowałem. 18 cm robi różnicę. Classic Auto to magazyn nie tylko o klasycznej, ale i tej współczesnej motoryzacji. Widzowie karoserii mogą skorzystać ze specjalnej oferty prenumeraty. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego odcinka i klikniecie w umieszczony tam link. Z tą popularnością to wcale nie był żart. W poprzednim 2024 roku tylko w Niemczech w całej Europie sprzedano więcej Maybachów niż w Polsce. Oczywiście mówimy tylko nie o S-klasie, ale mówimy również o Maybachu tym na GLS-ie zbudowanym i paru innych modelach. Natomiast tutaj mamy kwintesencję, okręt flagowy można powiedzieć, jeżeli chodzi o Mercedesa Maybacha. 18 cm więcej niż S-klasa w longu. I te 18 cm kryją się tutaj z tyłu. Całe auto ma 5,5 metra bez 3 cm długości. Rozstaw osi to niebotyczne jak na samochód osobowy 340 cm, bo ten rozstaw osi też wydłużono o 18 cm. Przód mamy taki jak w S-klasie w longu, przednie drzwi są takie jak w S-klasie w longu. Zmiany zaczynają się w tylnej części nadwozia, ponieważ mamy trochę inne drzwi. Tylne drzwi w S-klasie w longu są całe tutaj, przez to, że koło jest przesunięte do przodu, to tylne, no to mamy inaczej wyprofilowane drzwi, natomiast tutaj przez to wydłużenie 18 cm trzeba było pociągnąć do tyłu linię dachu, trzeba było te drzwi inaczej tu z dołu wyprofilować, a jednocześnie dołożyć tutaj jeszcze jedno okienko, bo pasażerowie na tylnej kanapie siedzą przesunięci o te 18 cm do tyłu. Więcej zmian takich, jeżeli chodzi o kształt całego nadwozia, nie ma, ale są takie zmiany, po których możecie od razu poznać, że to jest Maybach. Dołożono tutaj trochę chromu, następnie do tego chromu dołożono jeszcze więcej chromu, potem dopierdzielono jeszcze więcej chromu, bo jest on i na klamkach, i całe obramowanie wokół szyb, i na słupkach B. I tutaj ta listwa również jest chromowana i chromowane są znaczki Maybacha i z tyłu też jeszcze jest chrom, więc chromem poganiał. Jeżeli chodzi o kształt przedniej maski, to jest delikatnie inna, bo pojawiło się tutaj takie wybrzuszenie delikatne, na które nałożono jeszcze oczywiście jaką? Chromowaną listwę. Z przodu więcej chromu, dajmy więcej chromu, chociaż występuje to auto również z pakietem takim czarnym i czarne nawet są wówczas felgi. Podstawowa wersja kosztuje 1 200 000 złotych, ale my mamy taką za, uwaga, prawie 1 600 000, bo ma między innymi ten dwukolorowy lakier, który dodatkowo kosztuje 90 000 złotych. W dużej mierze nakładany jest ręcznie. Na przykład ten pasek ma szerokość 4 mm, oddziela nam te dwa kolory, jest nakładany ręcznie. Mianowicie, kiedy nałożymy dwa kolory, to potem nakłada się specjalne taśmy. Ale jako, że samochód lakieruje się w momencie, kiedy jest całkowicie nieuzbrojony, to żeby ten pasek był równiutki na błotniku i na drzwiach, to drzwi obciąża się specjalnymi takimi nakładkami magnetycznymi, które powodują, że imituje to, tak jak już by miał szyby, boczki, głośniki i wszystkie te dodatkowe elementy, żeby potem po ich zamontowaniu ta linia była idealnie równa. I stąd podobno między innymi cena tych 90 000 złotych. Lakierowanie całego auta trwa nawet tydzień w tym dwukolorowym nadwoziu. W standardzie na szczęście dostajecie już bardzo wiele elementów, między innymi przednie reflektory, z których Mercedes jest wyjątkowo dumny, nazywa je Digital Light i każdy z tych reflektorów ma 1 300 000 pikseli. Dodatkowo każdy z tych 1 300 000 pikseli jest indywidualnie sterowany. Jego jasność przede wszystkim przez sterownik, do którego sygnały są wysyłane z radarów, z kamer, z czujników, a także na podstawie nawigacji. To oznacza, że nawet kiedy jedziecie po górzystym terenie i zjeżdżacie z góry, a potem podjeżdżacie pod górę, to te światła są indywidualnie sterowane. Każdy z tych pikseli pracuje inaczej po to, żeby jak zjeżdżacie z górki nie oślepiać na przykład innych albo podjeżdżacie pod górkę po to, żeby zasięg
świateł był zawsze taki sam. Oczywiście są różne animacje, inscenizacje, ale oprócz tego auto rozpoznaje, po jakiej drodze jedziecie. Jak na przykład jedziecie po takiej drodze, na której nie ma w ogóle pasów ruchu wymalowanych, bo na przykład droga jest nowa, to on wyświetla Wam dwie kreski, które pozwalają Wam idealnie prosto po tej drodze jechać. Jak się pojawiają roboty drogowe, to na drodze wyświetla Wam znak: uwaga, za chwilę będą roboty drogowe. Kiedy na przykład wjedziecie, szofer zaspał, był nieprzytomny i wjechał pod prąd na autostradzie, to nawet ten reflektor wyświetla mu specjalne znaki na drodze: uważaj stary, bo wjechałeś pod prąd na autostradę. Więc tak jak mówię, Mercedes jest z tych reflektorów swoich Digital Light bardzo, bardzo dumny. Zawieszenie oczywiście Airmatic, czyli pneumatyczne, ale bez możliwości indywidualnego sterowania. Ono samo dostosowuje się zależnie od trybu jazdy do warunków panujących na drodze. Skrętna tylna oś i to aż o 10 stopni, co powinno zmniejszyć promień zawracania aż o 2 metry. Zamiast 13,5 to jest 11,5 metra i to też dostajemy w standardzie. Tylko że w standardzie to jest 4,5 stopnia. Natomiast w usługach na żądanie, czyli tutaj wyklikując sobie w komputerze albo w aplikacji, możemy dokupić opcję 10 stopni. Tradycyjny problem z Mercedesem pod tytułem kluczyk i te cholerne wysuwane klamki, które nigdy nie działają tak, jak powinny. Jezu! Muszę odejść daleko, podejść teraz. Nadal się nie wysuwają. O, jest, wysunęły się. O, i znowu, o, tak. I za drugim razem dopiero szarpnięcie powoduje otwarcie drzwi. Natomiast teraz otworzę maskę silnika, bo tutaj jest coś absolutnie wyjątkowego pod nią, jak na współczesne czasy. Coś, czego nie ma już BMW. Coś, czego nie ma Bentley. Coś, czego nie ma w zasadzie już chyba żadna taka konkurencja, może oprócz Ferrari. Mówimy o Dodici Cylindri. Mamy tutaj 12 cylindrów z pojemności 6 litrów, podwójną turbosprężarkę, 612 koni mechanicznych i uwaga, 900 Nm. Wszystko to z silnika spalinowego. Coś absolutnie wyjątkowego. Maybach, w zasadzie Mercedes Maybach S występuje również z 8-cylindrowym silnikiem i to w wersji plug-in o oznaczeniu 580e albo po prostu 580, gdzie mamy nadal silnik 8-cylindrowy i tylko z mild hybrydem tam jest 20-konny silniczek. Natomiast tutaj nie ma nawet układu mild hybrid. Wow! A nawet wow nie oddaje tego, biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy. Jak Wam się to udało? I pełen szacun. Moc i moment obrotowy z tej V12 są oczywiście przenoszone na 4 koła, czyli napęd Firmatic, do tego skrzynia biegów 9 G-Tronic, 9 przełożeń, a przechodząc do bagażnika, jeszcze zanim go otworzę, to w Maybachu macie dodatkowo wzmocnioną klapę bagażnika, ma dwie dodatkowe płyty ze specjalnej stali, gdybyście chcieli tam przewieźć coś cennego, na przykład teściową i nie chcecie, żeby ktoś się do niej dorwał. Bagażnik 495 litrów pojemności, natomiast w naszym egzemplarzu jest jeszcze pakiet, który nazywa się First Class i w tym pakiecie First Class dostajecie nie safe. To jest lodówka. Lodóweczka, którą możecie sobie w dowolnym momencie wymontować. Proszę, tam wchodzą podobno 2 szampany, tam wchodzą jakieś mniejsze buteleczki. To wszystko możecie sobie chłodzić. Natomiast jeżeli nie chcecie chłodzić, a potrzebujecie więcej miejsca w bagażniku, to wymontowujecie jednym ruchem ręki i teraz rzekomo mamy tutaj tych litrów 495, natomiast przez to, jak ten bagażnik jest zabudowany, szeroki tutaj w nadkolach, no to idealnie zagospodarować tego tutaj się raczej nie da, ale zaraz sprawdzimy. Natomiast tutaj mamy haczyk na duperele, na przykład jakieś. Tutaj mamy głośnik subwoofera, tutaj mamy jakiś pasek do przytrzymania na przykład gaśnicy, mamy gniazdo 12 V, takie typowe dla zapalniczki, a tutaj pod spodem już miejsce tylko na jakieś drobne elementy, zestaw naprawczy, apteczka czy kamizelka, no i wiadomo ucho do holowania, do wkręcenia. To co? Zobaczmy. O, dosyć wysoki ten bagażnik, więc może się okazać, że nawet taka duża walizka, zobaczcie, wejdzie nam tam do samego końca.
Teraz taka duża walizka w ten sposób i jeszcze tutaj mamy dużo miejsca na przykład 2 kabinóweczki albo na miękkie torby. Oczywiście takim żółtym gównem i badziewiem nie będziecie wypełniali bagażnika w swoim Maybachu wartym 1,5 bańki albo bańka 600, bo na tyle można wyspecyfikować sobie maksymalnie to auto, tylko będziecie mieli piękne torby, również Maybacha, ponieważ w cholerę akcesoriów można sobie dokupić do tego samochodu, właśnie takich ekskluzywnych, porobionych z alkantary, z tytanu, z tego, tamtego, siamtego. Niemniej bagażnik naprawdę praktyczny. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedno, jak cicho zamyka się klapa bagażnika. Kiedy jest otwarty, to tutaj są takie 2 diody LED dodatkowe, żeby widzieli Was na przykład ci nadjeżdżający z tyłu, ale posłuchajcie tego. Raczej nie ma czego słychać. Ja nie wiem, jak to jest wykonalne, że to tak szybko się zamyka i jednocześnie żadnego dźwięku z siebie nie wydaje. Ta część Maybacha to jest absolutny kosmos i coś wyjątkowego. Nie muszę nawet siłować się z drzwiami, bo naciskam sobie ten przycisk i one się albo otwierają, albo zamykają. Może to również zrobić szofer z ekranu centralnego, czyli otworzyć Wam drzwi, jak podchodzicie, a potem je za Wami zamknąć. No i oczywiście mamy tutaj te 2 wspomniane pakiety, czyli jeden to First Class, a drugi to Manufaktur. Manufaktur oznacza, że absolutnie wszystko zostało wykonane tu z prawdziwej skóry. I nawet pachnie w tym aucie, jakby z 50 krów ukaptrupiono po to, żeby oprzyć nawet pod sufitkę. Zobaczcie, z pięknymi szwami. Nawet cykorłapki są obszyte i to z obu stron pięknie, ręcznie. Nad całym wnętrzem przy produkcji z każdego Maybacha S pracuje około 200 osób. Obszywając, wycinając, ręcznie wszystko montując. No jest tutaj, nawet jest trudno słowami opisać samą jakość i same materiały. Nie ma grama plastiku. Zobaczcie, jak wysoko konsolę środkową obszyto wykładziną. Dywaniki są mięsiste, mają takie grube, porządne włókna. Tutaj już pojawia się skóra. W zasadzie jedyne elementy, które nie są skórzane, to jest na przykład ta część tutaj, która niestety jest piano. I ja tego piano nie lubię, ono po prostu będzie się rysowało. Zresztą już widać, że gdzieniegdzie nosi ślady użytkowania. To wykończenie, które jest też tam z przodu na desce rozdzielczej, jest charakterystyczne akurat dla Maybacha. Na szczęście można mieć prawdziwe drewno. Albo jest to topola, albo jest to orzech. I albo może być właśnie lakierowany i błyszczący, albo może być matowy. I ja takie dodatki bym widział tutaj, szczególnie w połączeniu z tą orzechową skórą. Oczywiście Manufaktur, perforowaną, nappa z podwójnymi przeszyciami. Zobaczcie, dostajecie nawet 2 poduszki. Oczywiście wypisane na nich jest Maybach z prawdziwej skóry, a oprócz tego jeszcze takie poduszeczki. I te poduszeczki są, uwaga, podgrzewane. Jak włączycie sobie podgrzewanie tutaj foteli, możecie je sobie zrobić albo tutaj najczęściej z tego tabletu, który jest wyjmowalny i możecie sobie tutaj wszystko, tył, prawa strona, proszę bardzo, obsługiwać. Włączyć możecie sobie multimedia. Jezusie kochany, ile tutaj tego wszystkiego jest. Fotele mają nie tylko funkcję podgrzewania, łącznie z podłokietnikami i łącznie z tą podusią, która ma grzać Was w kark i w głowę, ale mają także oczywiście funkcję masażu. I to nie tylko taką funkcję masażu tutaj pleców i dupki, ale mają nawet funkcję masażu łydek, żeby poprawić Wam krążenie. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku w tym miejscu i ten fotel się po prostu rozkłada do pozycji półleżącej, ale umówmy się, jak macie 1,90 m parę, no to tam troszeczkę zabraknie Wam miejsca. Natomiast zobaczcie, tu nawet macie specjalny podnóżek, gdzie możecie sobie oprzeć stopki. Postaram się nie dotknąć tego wykończonego pięknie fotela, natomiast jak na 1,95 m mojego wzrostu, to i tak jest nieźle. Osoby do 1,85 m naprawdę będą miały tu ultra komfortowe warunki do podróżowania i oczywiście jak chcecie wysiąść sobie, no to też wystarczy przyciśnięcie jednego przycisku, chowa tam się podnóżek, tutaj podparcie pod łydeczki z masażem też się chowa. Tych masaży w całym fotelu jest tutaj 7 albo 8.
No jeżeli chodzi o możliwości rzeczywiście wypoczynku i relaksu tutaj, to jest po prostu obłęd. Wszystkim możecie sterować sobie albo z tego tableciku wyjmowalnego, albo z tych ekranów. Te ekrany, które mają 11,4 cala dla obu pasażerów z tyłu, oczywiście mają też streaming, czyli możecie sobie podpiąć telefon komórkowy i wyświetlać to, co w nim macie tu w tym miejscu. Mają tuner telewizyjny, obsługuje się tutaj absolutnie wszystko. Możecie sobie zmieniać nastawienia klimatyzacji, właśnie włączać ogrzewania, wentylację foteli, kinetykę fotela. Możecie sobie sterować dowolnie tym fotelem, systemem audio. Wszystko się z nich obsługuje albo z tego małego tableciku. Ładowarka indukcyjna nawet tutaj się znalazła. To jest akurat opcja dodatkowo płatna. Niczego nie robi się tutaj manualnie, łącznie z tym, że jak chcecie sobie otworzyć tutaj konsolę środkową, to odpowiada za to silniczek elektryczny. Tu wówczas jest też możliwość regulacji bardziej manualnej trzeciej i czwartej strefy klimatyzacji. Rolety, no to coś absolutnie oczywistego w tej klasie. One są i w drzwiach bocznych, i nawet w tych okienkach małych tutaj z tyłu jest też roleta z tyłu. Ta część to jeszcze inna bajka, bo tu jest dostęp do tej lodóweczki. O, i tu sobie sterujecie, albo mocniejsze chłodzenie włączacie, albo włączacie sobie chłodzenie trochę mniejsze. Tutaj jest do niej dostęp, a tutaj u góry, uwaga, dwa posrebrzane kieliszki, które są marki bardzo słynnej Robe & Berking. Jeden waży chyba z pół kilograma. To jest firma, która zajmuje się wykonywaniem zastaw stołowych na specjalne zamówienie i do Mercedesa Maybacha zrobiła dwa takie kieliszki, które mają swoje specjalne mocowania w tym miejscu z uchwytami specjalnymi. A, to trzeba je jednocześnie chyba wstawiać, czyli tak. O, teraz i proszę. Jeden, oczywiście mają oba logo Maybacha, i drugi. I wtedy nic nam tutaj nie ucieknie. Jak pociągniecie do góry, to on dopiero wyskakuje. A tu jeszcze dodatkowo dwa uchwyty na kubki, które mogą mieć albo chłodzenie, albo podgrzewanie, więc jak wieziecie zimną buteleczkę wody, wsadzacie jeszcze ją dodatkowo, schładzają te ścianki tam w środku, albo podgrzewacie w momencie, kiedy na przykład kawę wieziecie ciepłą. No luksus pełną gębą. I nic tutaj nie ma prawa latać, bo nawet te kieliszki mają swoje miejsce, są idealnie wyprofilowane. Tutaj dwa takie uchwyty na te kieliszki, więc po ich umyciu albo po skończonej konsumpcji najpierw górę tego kieliszka wkładacie, potem tutaj w dół zamykacie pięknie, idealnie, no i wykończenie tego robi niesamowitą robotę. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. O, to sobie zamkniemy. Zobaczcie, tam z tyłu jest logo Manufaktur, takie złote, i ono odbija się w szybie, że jak jedziecie i widzicie we wstecznym lusterku to, co dzieje się za autem, to widzicie również to delikatnie wyhaftowane złotym kolorem tam logo Manufaktur. No tu jeszcze wiadomo, jakieś tam półeczki, a tutaj jest, schowek. I schowek kryje przede wszystkim dwa stoliki, na których możecie sobie ustawić na przykład tablety albo zacząć konsumować posiłek. Solidne, wykonane z prawdziwej stali albo aluminium, a na pewno nie z plastiku. Pokryte tutaj czymś skóropodobnym, żeby nam się nic nie ślizgało. W zestawie wtedy również, jeżeli są te multimedialne wszystkie cuda, dwie pary słuchawek, które możecie sparować albo z tym zestawem i każda z osób tutaj słucha sobie czego innego, ogląda co innego, albo możecie je sparować też ze swoim telefonem. Dwa gniazda HDMI tutaj, żebyście mogli sobie na przykład pograć, albo i 4 gniazda aż USB-C i jeszcze dodatkowo zmieściło się tradycyjne gniazdo zapalniczki. Oczywiście stoliczki ma każdy z pasażerów z tyłu, i ten siedzący po prawej i po lewej, i o ile w S-klasie można również zamówić sobie takie komfortowe fotele w longu, to tylko ten po prawej stronie rozkłada się do pozycji półleżącej, a tutaj przez to, że nadwozie jest dłuższe o 18 cm, to nawet ten fotel pasażera siedzącego za kierowcą ma możliwość rozłożenia sobie podparcia pod łydki i masowania tych łydek. Burmester 4D, który mamy w opcjach First Class, ma 31 głośników, 8 z nich jest w suficie, między innymi tutaj na wysokości uszu, a jeden tutaj centralnie, 2 wzmacniacze i 8 tak zwanych wzbudników, tak nazywa to Mercedes, ale polega to na tym, że w siedzeniach
są wmontowane specjalne głośniki niskotonowe, które mają oddawać dźwięk na Wasze ciało. Ja tego rozwiązania nie lubię, bo ja wolę słuchać muzyki uszami, a nie ciałem. Niemniej rzeczywiście imponuje to i robi wrażenie. Druga ciekawostka jest taka, że pasy bezpieczeństwa mają wbudowane poduszki powietrzne. Zobaczcie, ten pas jest tak jakby dwuwarstwowy. W środku wypełniony jest powietrzem, w tym momencie pustką, ale przy wypadku jeszcze dodatkowo on napełnia się powietrzem, jest taki bardziej miękki po to, żeby chronić dodatkowo tutaj wszystkie elementy Waszego ciała przed obrażeniami, przetarciami i tak dalej. No, samochód, o którym można byłoby o jego jakości naprawdę rozprawiać godzinami. Jedyne elementy, które mi się tutaj nie podobają, no to mówię, to jest to piano, które zamieniłbym na prawdziwe, naturalne drewno, ale jeżeli chodzi o przepych, o skórę, o jakość wykonania, jakość przeszyć, o to, jak to wszystko zostało zrobione, to jest to poziom absolutnie topowy. Myślę, że tylko moglibyśmy tutaj o jakichś Rollsach rozmawiać, jeżeli chodzi o konkurentach dla tego samochodu. No sama podsufitka, same te przeszycia dookoła ręcznie robione. No kunszt po prostu. To już jest dzieło sztuki, jeżeli chodzi o wykonanie i materiały. Nawet ten LED tutaj nie jest zwykłym paskiem, tylko to jest szkło. Za tym szkłem kryje się, ale ładnym, mówię i zwracam na to uwagę, ładny, taki subtelny bardzo pasek LED i to podświetlenie jest też aktywne, czyli na przykład jak chcecie otworzyć tylne drzwi i coś jedzie z tyłu, to on nagle zaczyna migać na czerwono, żebyście uważali i broń Boże nie wysiadali. Wow! Z przodu wszystko to już zdecydowanie bardziej przypomina standardową S-klasę Mercedesa. Mamy duży ekran centralny, przyzwoicie, mega solidnie zamontowany. Mamy zegary cyfrowe z efektem 3D, który można sobie wyłączyć. Teraz jest wyłączony, natomiast ten efekt 3D powoduje tak jakby, że są, jakbyście dwa razy zegary widzieli nałożone na siebie. Te tutaj okrągłe wskaźniki są wyciągnięte na wierzch, a to, co pod spodem, jest jakby schowane w głębi. Ogromny head-up i to świetnie działający, który nawet jak macie uruchomionego Apple CarPlaya i nawigację Google Maps, to pokazuje Wam wskazania na tym head-upie i to ma rozszerzoną rzeczywistość, czyli zjeżdżacie z ronda, pokazuje Wam dokładnie, którym zjazdem z ronda macie zjechać. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to podobnie jak z tyłu, mnóstwo porządnych materiałów. Ja nie jestem do końca przekonany do tego piano, które znalazło się tutaj i na konsoli centralnej, i które jest tutaj na desce rozdzielczej na całej szerokości. To wykończenie z tymi liniami nazywa się tutaj flowing lines, ale tak jak wspomniałem, siedząc z tyłu, można też mieć prawdziwe drewno z topoli albo z orzecha w matowym wykończeniu, albo w błyszczącym i moim zdaniem do tego wnętrza nadawałoby się bardziej. Szczególnie, że w wykończeniu, już nie pamiętam, albo z topoli, albo z drewna, też może mieć takie zatopione srebrne paski, tylko nie wówczas w poziomie, a w pionie i wygląda naprawdę obłędnie, przynajmniej na zdjęciach, które widziałem. Możecie to sobie albo na stronie Mercedesa, albo na jakiejkolwiek innej znaleźć. Skóra, dół drzwi wykończony skórą. Wszędzie tutaj naturalna skóra, nawet osłony przeciwsłoneczne i to podwójne, proszę bardzo, zrobiono z prawdziwej, naturalnej skóry i jak wsiadacie do wnętrza, to pomimo, że auto ma jakieś zapachy tutaj wbudowane i możecie je sobie uzupełniać, o proszę, bo tu jest jeden z takich zapaszków umieszczony w schowku, to w ogóle tych zapachów nie czuć. A nie czuć jest tych zapachów, ponieważ dominuje tutaj zapach naturalnej skóry. Co ciekawe, o ile siedzenia przednie są podgrzewane i wentylowane, podgrzewane są również podłokietniki, to tutaj już pasażerowie siedzący z przodu, znaczy pasażer i kierowca, nie mają podgrzewanych poduszeczek. I tego mi brakuje, ale są masaże w tych fotelach i to całkiem solidne, potrafią Was nieźle powygniatać. Zakres regulacji tych foteli ogromny. Wszystko można, tu jest chyba z 5800 ustawień. Nie wszystkie niestety tutaj się wykona tym przyciskiem. Żeby wejść sobie w ustawienia bardziej zaawansowane, to trzeba niestety poprzeklikiwać się tutaj przez menu. I to menu niekiedy wymusza na przykład włączenie samego masażu, który wyłącza się automatycznie po jakichś tam 20 minutach, no to za każdym razem musicie wejść, przydałby się do tego masażu. Tutaj jeden przycisk, cyk, go uruchamiam i tyle. Jest tutaj jedynie skrót taki do wymuszenia ostatniego masażu, jakiego używaliście, ale zmiana rodzaju masażu
masażu już wymaga, żebyście zagłębili się bardziej w menu. To, co mi się nie podoba, to działanie haptyki na kierownicy. Jak w każdym Mercedesie, albo się kliknie, albo się nie kliknie, albo przesunięcie za wysoko, albo za nisko, albo za bardzo w prawo, albo za bardzo w lewo. I zarówno sterowanie komputerem pokładowym, jak i tymi przyciskami ekranem, no niestety nie jest zbyt intuicyjne. Moim zdaniem wynika to ze zbyt dużej czułości wszystkich tych przycisków. Bardzo często zrywa Apple CarPlay i przestaje działać. Fatalnie umieszczona ładowarka indukcyjna na telefon, bo jak macie duży telefon, to tam nawet on się nie mieści i nie ładuje, a włożenie go tam i wyjęcie, no to też jest troszkę ekwilibrystyki, powinno to być łatwiejsze, prostsze, bardziej intuicyjne, natomiast cały ten schowek można zamknąć. Jest bardzo płytki podłokietnik tutaj odchylany na dwie strony, tu ma 2 gniazda USB-C, tu są jeszcze dodatkowe gniazda USB-C, nawet kieszenie w drzwiach we wnętrzu są wyłożone skórą, a od strony kieszeni, od strony samochodu dodatkowo wykładziną, żeby tam absolutnie nic nie porysowało się, żeby nic nie latało, jak jedziecie, nie hałasowało. Genialna pozycja za kierownicą i generalnie poczucie luksusu 11/10. Hałasują wycieraczki. I to jest tak, że w zwykłym samochodzie w życiu nie zwrócilibyście na to uwagi, ale akurat w aucie za bańkę 600, które jest tak wykonane i tak wyciszone, to tu na najwyższym biegu, jak one dochodzą, to zaczyna Was to po prostu wkurzać i irytować. Względem S-klasy Maybach został też lepiej wyciszony. Pojawiły się dodatkowe kilogramy materiałów wygłuszeniowych i w dachu, i w nadkolach, i w wielu elementach samochodu, a oprócz tego ma jeszcze system AFGK, to niemiecki odpowiednik ANC, czyli Active Noise Cancelling. Przechwytuje zewnętrzne dźwięki i w przeciwfazie zaczyna je emitować w środku przez głośniki Burmestera i rzeczywiście słychać różnicę, a w zasadzie nie słychać niczego w tym samochodzie. Jak się jedzie delikatnie i tak obroty silnika mają 2–2,5 tysiąca obrotów, to ma się wrażenie, że jedzie się elektrykiem. Momentu jest tak dużo tutaj, że wierzcie mi, 5% wciskam tylko pedału gazu, albo nawet 3% i ten samochód już zaczyna fajnie, dynamicznie przyspieszać. I generalnie z ręką na sercu mówię Wam, przejechałem tym samochodem 1000 km w ciągu ostatnich dni i ani razu nie wcisnąłem pedału gazu w podłogę. Ani razu jednego. Bo czułbym się, jakbym gwałcił ten samochód wtedy. On w ogóle tego nie chce. On tego nie potrzebuje. Wiecie, że on tam ma 612 koni, że ma 900 N, ale specyfika tego auta jest taka, że Wam wcale się nie chce tego wykorzystywać. Owszem, chce Wam się jechać szybko autostradą czy drogą ekspresową, ale nie musicie tej prędkości osiągnąć jak najszybciej. Po prostu sobie wciskacie maksimum 20–30% tego pedału gazu. On już wtedy jest wystarczająco dynamiczny, nikomu niczego nie musicie udowadniać. Względem S-klasy przekonstruowano też trochę nastawy całego zawieszenia. Po co? Po to, żeby było jeszcze bardziej komfortowe. Do tego stopnia komfortowe, że mamy tutaj specjalny tryb jazdy, który nazywa się Maybach i wtedy ten zawias pneumatyczny i silnik pracują w jeszcze bardziej takich komfortowych warunkach. I to jest nieprawdopodobne, jak to auto tłumi nierówności takie, jak tutaj mamy. Zobaczcie, jaka tu jest droga, a on nad tym przepływa po prostu. To auto płynie, ono nie jedzie, ono płynie. Mam wrażenie, że Buda jest cały czas w jednym miejscu, tylko te amortyzatory aktywne pięknie wszystko wybierają. Nawet jakbyśmy włączyli sobie tutaj tryb sportowy, to on nadal będzie bardziej komfortowy niż Mercedes S w komfortowym ustawieniu. Hej Mercedes. Tak, proszę. Uruchom katapultę. Okej, uruchamiam fotel katapultowy za 10, 9, 8. Nie, tylko żartuję. Taki typowy niemiecki żarcik. Żartuję. Dobre, co? Dlaczego korsarz nie powinien jeździć samochodem? Czy możesz to powtórzyć? Ja nie jestem korsarzem. Czy możesz to powtórzyć? Tak, zamknij się. No, tę komendę zrozumiała. Komfort na niespotykanym poziomie.
Tak jak wspomniałem, przejechałem 1000 km tym samochodem i wierzcie mi, że to nie były kilometry pokonane najszybciej, ale w absolutnie najbardziej komfortowych warunkach, w jakich kiedykolwiek podróżowałem samochodem. Ja wręcz nie chciałem z niego wysiadać. Ta poduszka tutaj, zobaczcie, elektrycznie możecie tutaj regulować nie tylko wysokość zagłówka, ale nawet to, jak daleko jest ta poduszka od waszej głowy, więc tylko włączałem sobie masaż, włączałem sobie ogrzewanie, włączałem tego genialnie grającego Burmestera i chciałem tylko jak najwięcej czasu spędzać w tym aucie. Tak komfortowo i dobrze się czułem. Ergonomia fotela, to jak on idealnie dopasowuje się do ciała. Kinetyka boczków, bo wchodzicie w zakręt i on jest od razu ten lewy podpompowywany w ułamku sekundy. Wchodzicie w prawy zakręt, prawy jest podpompowywany, więc nawet jak jedziecie krętymi drogami, to nie chcecie pokonywać tych zakrętów jak najszybciej, bo to auto do tego się nie nadaje. Ma 3 metry 40 cm rozstawu osi i mierzy prawie 5,5 metra bez 3 cm. Ale jednocześnie daje wam i tak was izoluje od świata zewnętrznego, daje wam takie poczucie luksusu i komfortu, że chcecie jechać jak najdłużej. Nawet zwalniacie. Widzicie na mapie, że dojedziecie do celu 15:30 i nie zakładacie sobie, że dojedziecie o 15:00. W tym aucie zakładacie sobie, że dojedziecie o 16:00. Jednocześnie, pomimo tak komfortowych nastawów całego zawieszenia, to wyjątkowo dobrze się prowadzi, szczególnie przy dużych prędkościach. Ma naprawdę fajne przełożenie w układzie kierowniczym. Cały czas wiecie, co dzieje się z przednimi kołami. Macie po prostu pewność prowadzenia nawet przy wysokich prędkościach i nawet kiedy jest mokro. Genialnie działają asystenci jazdy. Łącznie z tym, że jak macie asystenta jazdy autostradowej, który podpowiada wam ruch, trzyma was w pasie ruchu, musicie tylko trzymać ręce na kierownicy, idealnie, delikatnie wchodzi w każdy łuk. Idealnie wie, kiedy przyhamować, nigdy nie robi tego brutalnie. Jak włączycie lewy kierunkowskaz, to wystarczy trzymać ręce na kierownicy, auto samo zjedzie na lewy pas, wyprzedzi, włączacie prawy kierunkowskaz, a w zasadzie nie włączacie go na stałe, tylko dotykacie w ten sposób, on już zaczyna sobie zjeżdżać z powrotem na prawy pas. Przejechałem tak 300 km i nawet nie dotknąłem pedału gazu ani hamulca, co naprawdę rzadko mi się zdarza, ale tak dobrze działają tutaj asystenci jazdy. Nie wiem dlaczego, ale jedziemy w trybie sportowym, tylko tak jak powiedziałem, no ten tryb sportowy tutaj to jest jak tryb komfortowy, ale ja uwielbiam w tym trybie jeździć, w maybachowym. Jak wejdziemy sobie w tryb indywidualny, to oczywiście tutaj mamy też bardzo dużo możliwości ustawień wszystkiego. O, Dynamic Select i tu możemy Maybach sobie ustawić napęd, albo sport, albo komfort, zawieszenie, układ kierowniczy i działanie systemu ESP. Pewnie można go sportowy albo komfortowy ustawić właśnie. Bardzo przyjemne ma oświetlenie ambienta, o ile ja nie jestem zwolennikiem zbyt dużej ilości świateł, to we wnętrzu, to przez to, że tutaj mamy tak naprawdę nie takie ordynarne paski LED, tylko takie szklane, i on jest pociągnięty przez całą szerokość drzwi, na całej długości drzwi, przez całą szerokość deski rozdzielczej. Kieszenie w drzwiach są oświetlone. Można wybrać sobie dobór tego oświetlenia. To nocą naprawdę prezentuje się świetnie, łącznie z tym, że podświetlone są głośniczki Burmestera tam od środka. Tak jak powiedziałem, te LEDy są też aktywne, więc zależnie od sytuacji drogowej potrafią nagle zmienić swój kolor, na przykład na czerwony, żeby was ostrzec choćby o samochodzie, który jest w martwym polu lusterka. Ale do tego na przykład zegary te zmieniają swoją jasność zależnie od tego, czy jest dzień, czy jest noc. I na przykład teraz jedziemy i są takie, tło mają ciemne, a same są jasne. I jak tylko zapada zmrok, zaczynacie szybciej jechać, to przechodzą w tryb ciemny i ten tryb ciemny jest naprawdę taki bardzo elegancki. I robi to wrażenie wtedy nocą jeszcze lepsze. Często mówicie, no ale pokazujcie też te samochody nocą, no jak działają reflektory, jak wygląda wnętrze. Ja wiem, że brzmi to prosto, no ale ściągnijcie w takim razie ekipę i zapłaćcie za to, żeby jeszcze silny pracował nie tylko w niedzielę, tak jak dzisiaj, tylko żeby jeszcze w niedzielę nocą pracował. Naprawdę, super. Oczywiście, jak zaczniecie sobie wybrzydzać w konfiguratorze, to możecie tutaj mieć wnętrze w każdym kolorze. W absolutnie każdym. Od czarnego przez taki orzechowy, przez latę, na żółtym i to takim jaskrawym skończywszy.
Naprawdę, mają taką żółtą tapicerkę i są tam dziesiątki kolorów i tej skóry do wyboru i dziesiątki kolorów lakieru, tych samych dwutonowych doliczyłem się 15 czy 20. A jak zaczniecie w tych manufaktur lakierach sobie grzebać i wybrzydzać, to dobierzecie nawet do koloru paznokci swojej żony idealny odcień lakieru. Więc ten program manufaktur w Mercedesie i tutaj akurat mamy tę dodatkową opcję, obejmuje naprawdę mnóstwo możliwości konfiguracji. Czasami tak na zdjęciach, już wrzucałem na Instagrama, to ludzie pisali: plastik. No to piano możemy uznać za plastik, ale pamiętajmy, że w tym miejscu możemy mieć drewno. Natomiast takiego prawdziwego plastiku to tutaj prawie nie ma. On jest tutaj na kolumnie, na obudowie kierownicy, na dźwigniach do zmiany przełożeń i kierunkowskazów i w zasadzie to wszystko, bo nawet ten panel tu wokół deski rozdzielczej jest zrobiony cały już ze skóry. Całe podszybie jest ze skóry, nawet head-up jest skórą obszyty. Tu od środka jedynie jest plastikowy, natomiast drzwi, no to tu są hektary skóry. No to naprawdę całe stado krów trzeba było wybić, żeby opszyć wnętrze Mercedesa. Poduszeczki nie są ze skóry, tylko z takiej mikrofibry, alkantary, coś takiego, no ale jakby były ze skóry, to nie leżałaby tak przyjemnie na nich głowa, nie byłyby takie przyjemne w dotyku. A tak to są przyjemne w dotyku. Bardzo. No to reset komputera pokładowego. I tylko tak na dobrą sprawę, żeby być całkowicie rzetelnym i żeby tradycji stało się zadość, to zmierzymy sobie zużycie paliwa przy takiej prędkości i zmierzymy sobie oczywiście to, jak głośno jest w środku. 62-63 decybele na betonowej nawierzchni i w dodatku mokrej, bo popadało. Coś nieprawdopodobnego. Żadne auto takiego wyniku spektakularnie dobrego tutaj nie osiągnęło. Żadne, absolutnie żadne. I wierzcie mi, że nawet jak lecicie tym samochodem 180 na godzinę, bo oczywiście sprawdziłem go na niemieckiej autostradzie, to w środku jest cicho jak w konfesjonale, w kościele i to w nieczynnym kościele i jak nikogo nie ma w konfesjonale. To jest absurdalnie dobrze wyciszony. Co więcej, jak lecicie sobie te 180, to silnik ma zaledwie 2000 obrotów dzięki tej skrzyni biegów 9-biegowej. Jedzie na 9 biegu i ma 2000 obrotów. Zużycie paliwa? Jak mówiłem Wam, przejechałem nim te 1000 km, średnie oscylowało w okolicach 13 litrów, ale tam była jazda miejska i w mieście to auto pali nawet 18-20 litrów. Natomiast w trasie, tak przy prędkościach między 120 a 150, zależnie od tego, czy jedziecie ekspresówką, czy jedziecie autostradą, to jesteście w stanie w tych 11-12 litrach się zamknąć. Jak to jest stabilnie, te 120, to będzie to około 10 litrów. Natomiast średnia, jaką podaje producent, jest zbieżna z moimi doświadczeniami, bo to właśnie jest około tam 13,5 czy 14 litrów. Troszkę jest jak na takie zużycie paliwa, jak na to, że to jest samochód stworzony do pokonywania dużych dystansów, za mały zbiornik paliwa, bo ma 76 litrów. 76 litrów, zakładając, że będzie na Wam spalał 13, no to nawet nie przejedziecie 500 km, już trzeba będzie rozglądać się za stacją, a wierzcie mi, że to jest taki rodzaj auta, którym moglibyście autostradami, drogami szybkiego ruchu przejechać nawet 1000 i wysiąść z niego wypoczęci. Więc wolałbym nawet kosztem bagażnika mieć dodatkowych 30 litrów, powiedzmy, tego zbiornika paliwa i móc sobie wtedy cyknąć, no może nie 1000, ale 700-800 km na jednym tankowaniu. Natomiast podkreślam raz jeszcze, mając ten samochód, wierzcie mi, że nie wykorzystacie nawet 50% potencjału, jaki tkwi w tym silniku 12-cylindrowym. I powiedzielibyście, no dobra, to po co w takim razie to kupować, skoro występuje w wersji 588-cylindrowej i kosztuje ona ponad 200 000 złotych mniej. I rzeczywiście tak jest. Do tego auta w zupełności by ten silnik 580 wystarczył. Znaczy ta wersja 580. W zupełności w ogóle nie brakowałoby Wam tam absolutnie niczego. Ale chodzi tutaj o aksamitność pracy tej V12, a przede wszystkim o to, że to jest już legenda, że to już jest rarytas.
To jest gatunek, który jest nie wymierający, tylko jest w zasadzie wymarły. Bo ja potrafię wymienić 2 auta, które dzisiaj są produkowane z V12. Maybacha, no owszem, jeszcze Rollsa, to drugie, i trzecie Ferrari Dodici Cilindri. No dobrze, żeby tradycji stała się zadość, to jeszcze zmierzymy to przyspieszenie. Producent... muszę wysiąść i do wycieraczek przykleić dragi, bo wszystko z aluminium. No tylko wycieraczka pozostaje i wyłączę ją. Producent podaje, że przyspieszenie od 0 do 100 to 4,5 sekundy. Jak na 612 koni, to nie jest to przecież jakiś spektakularny wynik. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że auto waży prawie 2,5 tony. To jest 2,5 tony aluminium, stali i skóry. Samej skóry jest tutaj chyba z 200 kg. I więc zobaczymy w trybie oczywiście sportowym, ile będziemy w stanie z niego wykrzesać. Oh my goodness. O ja pitole. Jak to potrafi jechać? Efekt na mokrej nawierzchni. 4,48. No, to więc w sumie po to też sobie można V12 kupić. Dobra, zobaczymy, jak działa tutaj ta skrętna tylna oś. No nie ma mowy. Jednak to jest 5,5 metra samochodu i nie pomaga tutaj ta skrętna oś nam się wyrobić na raz, ale i tak jest nieźle jak na 5,5 metrową Landarę. No dobra, to jeszcze raz trzeba to zweryfikować, nie? 4,48. 2,5 tony. V12. Yeah! Wiecie, jakbym siedział w Porsche 911, to nie zrobiłoby to na mnie wrażenia. Ale siedzę 4,45. 4,45. A jak silne odczucia z tylnej kanapy z takiego przyspieszenia? Może być. Ale myślę, że nie chcielibyście siedzieć z tyłu, nie trzymać kierownicy w rękach, tylko być tam rozwaleni w tym fotelu, bo nawet jakbyście przysypiali z masażem, to przyspieszenie po prostu by was obudziło, najzwyczajniej w świecie. Krew z mózgu odpływa. A największe wrażenie robi to, że tego silnika prawie w ogóle nie słychać. On się wkręca na 6000 obrotów z drobnym kawałeczkiem, a wy w ogóle nie macie świadomości. W normalnym aucie to by było ze 2,5–3 tysiące obrotów. Jest tak cicho nadal w środku, tak dobrze jest kabina odizolowana od komory silnika. Pierwszy raz wcisnąłem gaz do oporu w tym samochodzie i resztki włosów mi wyrwało, naprawdę. Ale to z wrażenia, nie tyle z samego przyspieszenia, co z wrażenia, z jak mimo wszystko stoickim spokojem to auto robi. Jak cicho, jak kompletnie bez wysiłku. Natomiast zrobiłem to po raz pierwszy i zrobiłem to absolutnie po raz ostatni, bo to auto jest niegodne takiego traktowania, takie mam wrażenie. To jest trochę tak, jakbyście mieli psa rasy pudel olbrzymi, ten wiecie, najbardziej dystyngowany, najbardziej arystokratyczny i nagle mu kazali, nie wiem, iść po lesie, polować na zające. Nie, ten pies się nadaje do leżenia na kanapie, robienia wow swoim wyglądem, zachowaniem, a nie do jakiegoś ganiania po błocie i polowania na zające. I dokładnie tak jest z tym samochodem. Wiecie, że on może to zrobić, że on naprawdę poniżej 4,5 sekund robi 0–100 na mokrej nawierzchni. Pewnie do 200 potem zajmuje mu to, nie wiem, z 7–8 sekund dojście kolejnych, więc summa summarum od 0 do 200 zrobi pewnie w 12–13 sekund. Natomiast nie wykorzystujecie tego na co dzień. Na co dzień wykorzystuje się w tym aucie 20–30% jego potencjału. Wiecie, że może to zrobić, ale wcale nie macie ochoty go do tego zmuszać, bo to jest nie ten charakter, nie ten rodzaj auta. Wystarczy wam świadomość, że tam jest 12 cylindrów, coś absolutnie wyjątkowego, jak na współczesne czasy. Wiecie, co najbardziej podoba mi się w Mercedesie Maybachu S680?
To, że jest jeżdżącym zaprzeczeniem ideologii, jaką wpaja nam się do głów od wielu lat. Ideologii ekologicznej, samochodów elektrycznych, samochodów z downsizingiem, z dokładanymi silniczkami elektrycznymi, samochodów, w którym prawdziwą skórę zastępuje się skórą wegańską. Jest po prostu oponentem, jest wrogiem polityków, którzy ubzdurali sobie, że powinniśmy jeździć tylko samochodami na baterie. I to jest w tym aucie wspaniałe i piękne. Pomijam fakt, że jest po prostu wozem rewelacyjnie wykonanym, z genialnych materiałów, ze świetnymi rozwiązaniami i który najzwyczajniej w świecie zachęca Was do tego, żeby siedzieć na tylnej kanapie, a tu za kierownicą, żeby siedział ktoś inny. Choć nie ukrywam, że ja siedząc za jego kierownicą i pokonując ten 1000 km w ciągu ostatnich kilku dni, nie tyle bawiłem się świetnie, co wypocząłem jak w żadnym innym aucie. I jest to jednocześnie jeden z niewielu samochodów za 1 do 1 500 000 złotych, który uważam jest wart każdej złotówki z wydanych na to pieniędzy. Bo zdarzało nam się w karoserii testować auta za 700, 800 tysięcy, 1 000 000, ponad 1 000 000 i mówiliśmy, no sorry, ale nie, przegięcie pały. A tutaj te półtorej bańki po prostu czuć.